Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Zauważyliście pewnie w niektórych mieszankach aromatyzowanych herbat pewien składnik, który jest dość nietypowy. Na pierwszy rzut oka może się wydawać dziwny. Mam na myśli liście bambusa. Zauważcie, nie we wszystkich herbatach, ale pojawia się dodatek liścia bambusa, który no właśnie czy ma wpływać na smak, na jakość parzenia, na właściwości zdrowotne. Okazuje się, że wpływa na wszystko. Najczęściej spotkać możecie go w herbatach zielonych i białych, dlatego że parzyć należy go nieco niższą temperaturą wody, właśnie tak jak herbatę zieloną, białą. No nie nadaje się do parzenia wrzątkiem. Sam bambus w Chinach ma bardzo długą historię i jest szalenie ceniony przez w ogóle Azjatów, zwłaszcza Chińczyków. Jest nawet chińskie powiedzenie, takie życzenia, gdzie mówią Chińczycy, aby imię Twoje zapisywane było na bambusie i jedwabiu. Prawda, że pięknie? Powiedzcie tak komuś na urodzinach, na oryginalne życzenia. Z bambusa robi się wszystko. Zresztą, no cóż będę mówił, na pewno macie w domu niejedną rzecz wykonaną z bambusa. Powszechnie akcesoria kuchenne, deski, łyżki, wszystko z bambusa. Są meble bambusowe, ale jest to ciągle mowa o drewnie. Z takiego bambusa można wykonać nawet rusztowania w Azji, bardzo wysokie. Oglądałem w internecie, jak chodzą po samym czubku bambusowej konstrukcji. Wygląda to dość karkołomnie. Okazuje się, że bambus jest szalenie wytrzymały i mocny. No właściwie można budować z niego rusztowania tak samo, jak buduje się ze stalowych konstrukcji. Idealnie. Azjaci cenią sobie bambus od niepamiętnych czasów. Jest też przysłowie, które mówi, że człowiek może obyć się bez mięsa, ale nie może obyć się bez bambusa. Nas interesuje przede wszystkim zagadnienie spożywcze związane z bambusem. Można oczywiście jeść bambusowe pędy, to pewnie widzieliście niejednokrotnie, ale napar z liści bambusa ceniony jest za swoje właściwości zdrowotne i jako dodatek w herbacie świetnie się sprawdza. Przede wszystkim obniża poziom cukru we krwi, działa przeciwko cukrzycy, wspomaga trawienie, może działać dobrze na układ pokarmowy, no, zwalczając wszelkiego rodzaju niestrawności, wzdęcia, biegunki, zaparcia, wszystko naraz. Idealny pod tym kątem. Pozwala zwalczać celulitis, to interesuje panie przede wszystkim. Wiąże się to z tym również, że sprzyja spalaniu tłuszczu, powoduje odchudzanie, nie tylko w tych miejscach narażonych na celulitis, ale w ogóle pomaga spalać tkankę tłuszczową i jak się dowodzi, bez efektu jojo. To bardzo interesujące. Posiada również, jak zielona herbata, bardzo dużo przeciwutleniaczy. Polifenole, które no, oczywiście są przeciwnowotworowe, ale poza tym wyłapują wolne rodniki, co również pozwala nam spowolnić procesy starzenia naszych komórek. Odmładzamy się, może nawet nie tyle odmładzamy, co spowalniamy starzenie, więc idealnie. Bardzo dużo witamin, zwłaszcza witamina E, która świetnie działa na skórę i paznokcie oraz włosy. I tutaj kolejna ważna cecha. Bambus zawiera krzemionkę, czyli tak jak niektóre lubiane przez nas zioła, powiedzmy z naszej kultury, jak pokrzywa albo przede wszystkim skrzyp. Są to zioła, które panie sobie parzą i pijają, względnie wykonują płukanki, właśnie dla wzmocnienia włosów i paznokci. Taka krzemionka buduje nasze komórki i sprawia, że przede wszystkim paznokcie i włosy są silniejsze. W połączeniu z witaminą E jest to idealne rozwiązanie dla no nie tylko kobiecej, ale urody ogólnie rozumianej. Warto o naparze z bambusa wspomnieć jeszcze to, że nie zawiera kofeiny, przez co nie tylko polecany jest dla dzieci, ale również do picia przed snem, nie będzie utrudniał zasypiania. Co więcej, przez to sprzyja dobrze na układ krwionośny, nie podnosi ciśnienia, tak jak kofeina. Bardzo ważna cecha dla tych, którzy mają problemy właśnie z nadciśnieniem. Parzenie liści bambusa jest dość proste. Tak jak mówiłem, nie należy zalewać tego wrzątkiem, woda musi być chłodniejsza. Kiedy mamy mieszankę już gotową z herbatą białą lub zieloną, to oczywiście z automatu bierzemy chłodniejszą wodę. Jeżeli natomiast parzymy liście bambusa po prostu same, wtedy czekamy chwilkę. Przestudzamy wodę do temperatury około 80 stopni, może troszeczkę cieplej, ale nie może to być wrzątek. Parzymy jak kto lubi, kilka minut, optymalnie około 6 do 8. No jest to jednak zioło, nie herbata, więc raz, że się nie przeparzy, dwa, że no, musimy troszeczkę dać temu czasu, żeby wyciągnęło z siebie to, co najlepsze i najsmaczniejsze. Sam taki bambus no, ma taki charakterystyczny, siankowaty aromat, no i w smaku jest również podobny.
Przyjemnie żółciutki napar o miłym, ziołowym aromacie, takim słodkawym. Troszkę wciąż sianko, ale bardzo mi to przypomina herbatkę konopną, jeśli piliście. Wyśmienite, wyjątkowo słodziutki posmak, taki tłuściutki napar, okrąglutki i mięciutki. Bardzo dobre. Przypomina nieco w smaku pokrzywe albo właśnie liść konopi zaparzony. No, w stronę ziołowych herbat po prostu. Bardzo dobre do herbaty, ale bardzo dobre też samoistnie zaparzone. Polecam serdecznie, patrzcie jak lubicie. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.